Polska może pochwalić się zdumiewającą kolekcją ponad 400 zamków. W regionie północnym znajdziesz imponujące ceglane fortece zbudowane głównie przez Krzyżaków, podczas gdy prawie 25% tych wspaniałych budowli jest schowanych w uroczych zakątkach Dolnego Śląska. I dzisiaj właśnie opowiem Wam o jednym z nich. Jest to Zamek Książ, jeden z kilku największych w naszym kraju, i który odwiedziłam w lutym 2024 roku. Przez pierwsze stulecia Książ doświadczył burzliwej i złożonej historii. Zamek często zmieniał właścicieli, przechodził pod kontrolę różnych narodów i został zniszczony podczas licznych konfliktów, które miały miejsce w tym rejonie. W rzeczywistości niewiele wiadomo o początkach obecnego zamku, a w zapisach historycznych z jego wczesnych lat występuje wiele luk, niejasności, a nawet sprzeczności. Najwcześniejsza udokumentowana wzmianka o tym, co obecnie znane jest jako Zamek Książ, pierwotnie Fürstenstein w języku niemieckim, pojawiła się w tym okresie. Budowa jednej z kilku fortyfikacji obronnych założona przez Bolka I Surowego, księcia Świdnicko-Jaworskiego. Ta twierdza miała znaczną wartość strategiczną i była uważana za klucz do Śląska. Początkowo nazywana Książęcą Górą, ta nowo wzniesiona twierdza wyróżniała się nie tylko korzystnym położeniem militarnym, ale także malowniczym położeniem pośród gęstych lasów. Bolko I przyjął tytuł pana książa, tytuł, który miał być przekazywany jego potomkom. Po upadku dynastii Piastów w Świdnicy-Jaworze własność książa przeszła z dynastii Luksemburgów na czeską własność królów na mocy umowy sukcesyjnej. Od 1463 roku książ stał się częścią domeny króla Jerzego z Pobieradów. W tym okresie książ znalazł się pod rządami króla węgierskiego Macieja Korwina i był zarządzany przez jego dowódcę wojskowego, Georga von Steina. Pod przywództwem Steina dokonano znaczących zmian, aby przekształcić zamek z czysto obronnej budowli w przestrzeń bardziej mieszkalną. Wiele ufortyfikowanych obszarów zostało przekształconych na kwatery mieszkalne. W tej epoce zbudowano to, co później stało się znane jako skrzydło Mateusza, nazwane na cześć króla Macieja. W latach, które widzicie u góry, Zamek Książ był własnością Władysława II Jagiellończyka, króla Czech i Węgier, który później powierzył jego dobra książęce swojemu kanclerzowi Johannowi von Hauvitzowi. 11 czerwca 1509 roku to przełomowy moment, kiedy Johann von Haugwitz przekazuje własność zamku i otaczających go ziem rycerzowi Konradowi I von Hochberg, znanemu również jako Kunz von Hochberg. Ta rodzina odegrała monumentalną rolę w kształtowaniu historii książa, a jej wpływy trwały aż do zajęcia majątku przez nazistów w roku 1941. Pod ich opieką ten wspaniały zamek przeszedł szereg niezwykłych transformacji. Wizjoner Jan Henryk I przewodził tym zmianom, wprowadzając eleganckie francuskie ogrody i rozbierając starożytne wały, rowy, fosy i fragmenty murów. Do godnych uwagi kamieni milowych dla rodziny Hochberg należy rok 1683, kiedy przyznano im dziedziczny tytuł hrabiego. Następnie w 1848 roku wznieśli się na jeszcze większe wyżyny, otrzymując dziedziczny tytuł księcia. Ale wróćmy do 5 kwietnia 1605 roku, kiedy to Konrad III von Hochberg otrzymuje od cesarza Rudolfa III dziedziczne prawa do zamku. Oznacza to jego przejście od zwykłej dzierżawy do cenionej rodzinnej pamiątki.
Konrad Ernst Maximilian von Hochberg rozpoczyna ambitną pierwszą poważną przebudowę tej wspaniałej budowli. W tym okresie dodaje oszałamiające skrzydło barokowe wraz z dziedzińcem honorowym i różnymi zewnętrznymi strukturami muru obronnego, takimi jak budynki gospodarcze, a nawet biblioteka. Na wzgórzu Topolowym powstaje zachwycający pawilon letni, który później, w drugiej połowie XIX wieku, przekształca się w rodzinne mauzoleum. Jan Henryk VI zajmuje się ulepszaniem otoczenia zamku. Pod kierownictwem projektanta Christiana Wilhelma Tischbeina tworzy czarujące struktury w parku, w tym sztuczną ruinę, znaną jako Stary Książ, zbudowaną na średniowiecznych fundamentach. I dochodzimy do momentu, kiedy Jan Henryk XI obejmuje rolę pana książa. Jest to prawdziwie dynamiczna postać w tych legendarnych murach. Znany jako hrabia von Hochberg i książę von Plas, posiadał tytuł arcyksięcia, który był jednym z najwyższych zaszczytów dostępnych poza rodzinami panującymi, choć niestety nie był przekazywany z pokolenia na pokolenie. Wyliczanie wkładów Jana Henryka XI wydaje się dziś przytłaczające. Wśród jego wielu inicjatyw znalazły się budowa dróg przez parki i lasy, założenie bezpłatnej szkoły gotowania dla córek wałbrzyskich górników. Posłuchajmy chwilę autentycznego nagrania, a za chwilę dokończę Wam historię dziejów zamku. W podziemiach zamku Książ w Wałbrzychu znajdujemy się na głębokości 50 metrów pod dziedzińcem honorowym, w tunelach, które powstały pod koniec II wojny światowej. Znana obecnie powierzchnia podziemi to 3200 m². Oto labirynt podziemnych korytarzy wydrążonych w skale, którego dokładne przeznaczenie do dziś pozostaje tajemnicą. Zapraszamy Państwa do zwiedzania udostępnionej części tych sztuk. Niechaj będzie to fascynująca podróż, pełna zagadek i odkrywania najciemniejszych mroków historii. W 1944 roku, tuż po nieudanym zamachu na życie Führera w Wilczy, Świadczą o tym dokumenty, które są przechowywane w berlińskim Bundesarchiv. Jest to korespondencja pomiędzy kierownictwem przebudowy zamku a dyrekcją kolei w Breslau, czyli obecnym Wrocławiu. Dotyczyła ona pociągnięcia tutaj do książa nitki kolei. I powoli powrócimy do Jana Henryka XI i jego zasług dla zamku i jego okolic. Więc oprócz tego wszystkiego, co wspomniałam, hojnie wspierał parafię wszystkich wyznań. Ustanowił fundusze na pogrzeby, szpitale, renty wdowie. Były to naprawdę niezwykłe przedsięwzięcia, które, jak wiemy, przetrwały do naszych czasów. Tylko pod koniec XIX wieku jego rodzina przeznaczyła zdumiewającą roczną sumę 60 000 marek na działania socjalne. Pionierskie reformy zapoczątkowane przez Jana Henryka XI położyły podwaliny pod reformy społeczne Ottona von Bismarcka. Dziedzictwo, które do dziś wywołuje silne emocje. Ósmego grudnia 1891 roku w tętniącym życiem Londynie Jan Henryk XV, potomek Jana Henryka XI, złożył przysięgę małżeńską czarującej Marii Teresie Cornwallis West, czule zwanej księżniczką Daisy. Okazja była tak doniosła, że sama królowa Wiktoria udzieliła nowożeńcom serdecznego błogosławieństwa. Księżniczka Daisy stała się legendarną postacią w zamku Książ, oczarowując wszystkich odwiedzających aż do dziś. Jej przemyślenia i doświadczenia zostały ujęte w jej pamiętniku zatytułowanym „Lepiej przemilczeć”, który został opublikowany w języku polskim przez firmę Zamku Książ i jest dostępny do kupienia w ich sklepie. Na jego stronach znajduje się niezwykły opis dynamiki w rodzinie Hochbergów i bogate spostrzeżenia na temat tętniącej życiem epoki, która ją otaczała.
Kolejne lata były ekscytującym rozdziałem pod rządami Jana Henryka XV, podczas którego rozpoczął on to, co jest znane jako druga wielka przebudowa Zamku Książ. W latach 1908-1923 dobudowano dwa oszałamiające neorenesansowe skrzydła, zachodnie i północne. Wieża zamku wzniosła się na imponującą wysokość 47 metrów, zwieńczoną piękną kulistą kopułą z latarnią. Tarasy przekształcono w ich obecną, zabierającą dech w piersiach formę. Oprócz tych renowacji, Hochberg zainicjował budowę palmiarni wałbrzyskiej w 1908 roku i jako specjalny prezent dla swojej ukochanej księżnej Daisy. Jednak w 1941 roku wszystko się zmieniło, gdy władzę nad Zamkiem Książ przejął reżim nazistowski. Podczas II wojny światowej stał się on tymczasowym domem dla zbiorów z Królewskiej Biblioteki Pruskiej w Berlinie. Co ciekawe, synowie Daisy i Jana Henryka XV dzielnie walczyli z Hitlerem. Jan Henryk XVII służył w armii brytyjskiej, podczas gdy Aleksander połączył siły z armią polską. Zamek Książ został przejęty przez paramilitarną organizację Hitlera Todt, która przeprowadziła gruntowne remonty, nazywane przez niektórych trzecią rekonstrukcją, ale ze względu na jego niszczycielski charakter wielu woli nie nazywać go wielkim. W tym burzliwym czasie pod zamkiem i dziedzińcem honorowym zbudowano podziemne tunele, które miałam okazję odwiedzić i które przedstawiłam Wam w tym odcinku. Historycy nadal debatują nad ich przeznaczeniem, podobnie jak nad innymi tunelami zbudowanymi jednocześnie w Górach Sowich. Jako że nigdy nie znaleziono żadnego dowodu, żadnego dokumentu, który mógłby świadczyć o ich przeznaczeniu. Później zamek zajmują wojska radzieckie, co powoduje znaczne zniszczenia konstrukcji. Obszerna kolekcja Biblioteki Książ Majoracka, która liczy ponad 64 000 tomów, również zostaje splądrowana. Prawdopodobnie większość tych książek została wywieziona do ówczesnego ZSRR. W kolejnych latach niegdyś wspaniały zamek nadal niszczeje, padając ofiarą kradzieży dokonywanych przez mieszkańców, którzy postrzegają go jako pozostałość po niemieckim dziedzictwie. Zainteresowanie rabusiów utrzymuje się do czasu rozpoczęcia działań w latach 1956-1962, kiedy książ otrzymuje pewną ochronę od wojewódzkiego konserwatora zabytków we Wrocławiu. W tym czasie uszczelniono szczeliny w drzwiach i oknach, aby zapobiec dalszym włamaniom. Duży szyb windy, stworzony przez nazistów, pozostaje widoczny na dziedzińcu honorowym, aż do jego zasypania w 1967 roku. Rozpoczęta została renowacja sal barokowych, której przewodziła profesor Zofia Wnuk i jej zespół z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Wykwintne tkaniny zaprojektowane dla tych barokowych salonów są obecnie uważane za najważniejsze przestrzenie w Zamku Książ. I gmina Wałbrzych przejmuje własność zamku. Do istotnych zmian do 2015 roku należą przebudowa wschodniej elewacji zamku, czyli front, przebudowa tarasu północnego w celu udostępnienia go zwiedzającym oraz gruntowne remonty. Do znaczących ulepszeń należą renowacja zespołu pałacowo-parkowego w 2005 roku, instalacja elektronicznego systemu przeciwpożarowego w 2010, modernizacja i przebudowa ulic Piastów Śląskich i Jeździeckiej w 2013 roku oraz całkowity remont trzeciego piętra w celu utworzenia Centrum Kongresowo-Kulturalnego w roku 2013.
Ponadto podjęto wysiłki, aby ponownie połączyć Palmiarnię Wałbrzyską z zamkiem jako część spójnego zespołu architektonicznego. Przeprowadzono 2 fazy renowacji mauzoleum Hochbergów. Zainstalowano nowe oświetlenia na terenie zamku, przeprowadzono wieloetapową renowację dachu oraz dokonano ulepszeń na zewnętrznym dziedzińcu, w tym na tym, co obecnie znane jest jako taras widokowy i ogrody Idy. W kwietniu 2015 roku do książa zwrócono jedną z najważniejszych książek, Kronikę Saską z XVIII wieku, autorstwa Johanna Christiana Creliusa. Organizacja ma nadzieję odzyskać część innych utraconych materiałów bibliotecznych i artefaktów związanych z zamkiem. Ponadto w ich zbiorach znajduje się pieczęć wykonana przez Alwina Kaisera we Wrocławiu na początku XX wieku z napisem Private Secretariat des Fürsten von Pless, co oznacza prywatny sekretariat księcia von Pless. Uważa się, że pieczęć ta należała do Jana Henryka XV, ostatniego pana zamku i małżonka słynnej księżnej Daisy. W maju 2015 roku do zamku przekazano również zabytkową porcelanę Karla Tilscha pochodzącą z 1873 roku. Prawdopodobnie znajdowała się tam na początku XX wieku, ale została usunięta podczas powojennych zawirowań, zanim anonimowi dobroczyńcy zwrócili ją. Odbudowa zbiorów książa trwała ponad 7 dekad. Otwarto również wystawę Metamorfozy Zamku Książ, współorganizowaną z Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Po 70 latach nieobecności historyczne dzieła należące do rodziny Hochbergów wracają do swojego pierwotnego domu. Otwarcie wystawy 11 lipca 2015 roku jest uznawane za przełomowy moment w powojennej narracji Zamku Książ. Po 10-leciach rozłąki 10 dzieł sztuki z kolekcji Jana Henryka XV von Hochberga wraz z dziełami należącymi do jego żony, księżnej Daisy, powróciło do książa. Łącznie jest teraz 38 obrazów, które odzwierciedlają historię książa lub zainteresowania jego byłych właścicieli. Wszystkie dzieła sztuki pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, specjalnie wybranych do ekspozycji w salach zamkowych. I tak oto przedstawiają się dzieje zamku, który pokazałam Wam dzisiaj. Ja osobiście widziałam zamek 3 razy. W roku 2000, 2009 i w 2024. Serdecznie Was zachęcam do odwiedzenia tego pięknego miejsca. Na mnie zrobił on kolosalne wrażenie i podejrzewam, że na Was zrobi podobne. Ja się z Wami już dzisiaj pożegnam. Dziękuję, że dotrwaliście do końca odcinka i do usłyszenia wkrótce. Na razie.